Cześć wszystkim, z tej strony Tomasz. Witam na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak czytać składniki kosmetyków. Jeśli zawsze zastanawiałeś się nad tym, co oznaczają te długie chemiczne nazwy z tyłu opakowania, jeżeli chciałbyś zostać bardziej świadomym konsumentem, to znaczy wybierać produkty bardziej naturalne, bardziej ekologiczne, albo zastanawiasz się nad tym, czy dana substancja spełnia swoją rolę, czy nie jest może przypadkiem potencjalnie szkodliwa, to dzisiejszy wpis jest właśnie dla Ciebie. Lista składników, a to powinno interesować Cię najbardziej, znajduje się zwykle na tyle opakowania. Jeżeli nie interesuje Cię historia powstania produktu, jeżeli nie interesują Cię obietnice producenta, które widnieją na przedniej etykiecie, a poszukujesz faktów, to najwięcej znajdziesz właśnie w sekcji Ingredients, składniki. Wypisane są one w tak zwanej nomenklaturze INCI. To jest międzynarodowy system nazewnictwa dla produktów kosmetycznych i występują w nim anglojęzyczne nazwy związków chemicznych i roślinne produkty oznaczone są tam w języku łacińskim. Jeżeli chodzi o produkty kosmetyczne, kosmetyki wyprodukowane w Unii Europejskiej, to tutaj bardzo istotna jest kwestia kolejności, z jaką zostały wylistowane poszczególne składniki. Producenci ze wspólnoty mają obowiązek ustawiać je w kolejności od największego procentowego składu do najmniejszego. Innymi słowy, na początku znajdują się substancje, których jest najwięcej, a na samym końcu tych, których jest 1% albo nawet mniej. Tutaj chciałbym też, żebyś zawsze zwracał uwagę właśnie na pochodzenie produktów kosmetycznych, bo z kolei na przykład te z rynku azjatyckiego nie mają już tak restrykcyjnych reguł, jeżeli chodzi o listowanie właśnie składników. Producent kosmetyczny tak naprawdę może chcieć pochwalić się daną substancją, więc wylistuje ją jako pierwszą. Jeżeli chodzi o kolejność poszczególnych, nazwijmy to, grup surowców kosmetycznych, sprawa wygląda następująco. Jeżeli mowa o substancjach, produktach myjących, czyli na przykład szamponach, żelach pod prysznic, to zwykle taką substancją, która otwiera listę składników, jest woda. Jeżeli mowa o kremach, odżywkach, balsamach, to zwykle taką substancją pierwszą, która występuje w największej ilości, jest olej, na przykład arganowy. I taka najbardziej optymalna, najczęściej pojawiająca się z tyłu opakowania lista składników wygląda następująco. Na początku pojawia się właśnie woda albo olej, w następnej kolejności mamy do czynienia z substancjami aktywnymi, czyli detergentami, środkami pianotwórczymi. Następnie mamy do czynienia z wyciągami roślinnymi, ekstraktami, wypełniaczami. Następne w kolejności są substancje nawilżające, substancje łagodzące podrażnienia, ich jest z reguły nie więcej niż 5-10%, a na samym końcu pojawiają się już substancje, których jest zdecydowanie najmniej, 1% albo nawet mniej, czyli substancje zapachowe, substancje barwiące, a także konserwanty. Ok, przejdźmy do tych faktycznych substancji, przeanalizujmy sobie kilka z nich. Na początku chciałbym porozmawiać z Wami o tych szkodliwych, czy też potencjalnie szkodliwych. Chciałbym Was tutaj uczulić na jedną rzecz. Są to substancje bardzo dobrze przebadane, których ilość w danym kosmetyku jest bardzo jasno określona, dosyć restrykcyjna, więc generalnie nie powinny Wam zrobić krzywdy, ale mogą, zwłaszcza na przykład jeżeli jesteście posiadaczami cery wrażliwej. Pierwszą taką substancją, o której chciałbym Wam powiedzieć, jest parafina. Znajdziecie ją w różnych kremach, ale także odżywkach. Pokrywa skórę specyficznym filmem, warstwą dającą wrażenie nawilżenia. W większym stężeniu parafina może wywoływać trądzik. Silikony to kolejna grupa substancji, która może wywoływać podrażnienia, która może uczulać. To są sztuczne oleje, które podobnie jak parafina pokrywają skórę i włosy taką bardzo cienką warstwą, która niestety uniemożliwia skórze oddychanie. Kolejną grupą takich substancji są SLS-y i SLS-y.
I są to detergenty, substancje myjące, które zasadniczo powszechne są, zwłaszcza w tanich kosmetykach. Mogą wywoływać świąt, mogą wywołać podrażnienia i to tak naprawdę te substancje odpowiedzialne są za to, że umycie głowy tym szamponem daje wrażenie takiego właśnie nawilżenia włosów, że te włosy są gęste, lśniące, ciężkie. Tak naprawdę to jest właśnie sztuczne wrażenie, które wywołuje zalepiająca substancja. Substancje zapachowe, na przykład geraniol, cytrol, eugenol, zwykle występują w kosmetykach w stężeniu nie większym niż 1%. Zwłaszcza właśnie dlatego, że mogą nas uczulać, mogą wywoływać podrażnienie. Barwniki. W składzie kosmetyków występują pod skrótem CI, czyli Color Index i konkretny numer. I teraz tak, te barwniki, które zawierają się w indeksie 75100 do 77947 to są barwniki, które są pochodzenia naturalnego, natomiast wszystko to, co jest poza tymi widełkami, to już są substancje sztuczne. Parabeny, substancje konserwujące, również występują w bardzo niskim stężeniu, mniejszym niż 1%, mogą uczulać cerę wrażliwą, mogą wywoływać podrażnienia. Tę naszą listę można byłoby jeszcze wydłużać i uzupełniać o kolejne substancje, natomiast ja pozwolę sobie tutaj postawić kropkę. Chciałbym powiedzieć Ci o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Obecnie znajdziesz na półkach sklepowych, na półkach drogerii bardzo wiele produktów kosmetycznych, które informują Cię o tym, że nie zawierają w swoim składzie ani SLS-ów, ani parabenów. Przyglądaj się składnikom takich produktów przede wszystkim w odpowiedzi na pytanie, co zostało użyte zamiast substancji konserwującej, skoro nie ma w nim parabenów. Zamiast popularnych SLS-ów w składzie danego szamponu może się pojawić na przykład ALS, który jest środkiem o wiele gorszej jakości, którego potencjał wywoływania podrażnień i uczuleń jest o wiele większy. No dobra, postraszyliśmy się substancjami, od których może nas wysypać trądzik na całej twarzy, od których mogą nam wypaść włosy i generalnie oszalejemy z uczucia świątu i pieczenia. Chciałbym teraz z Wami porozmawiać o substancjach, które warto znaleźć w składzie naszych kosmetyków. I taką pierwszą substancją, o której chciałbym Wam powiedzieć, jest gliceryna. Doskonały, roślinny, czyli naturalny emolient, który świetnie natłuszcza naszą skórę, utrzymując ją w odpowiednim nawilżeniu. Jeżeli masz do wyboru szampon, który zawiera parafinę i szampon, który zawiera glicerynę, no to wybierz ten z gliceryną. Pantenol, inaczej prowitamina B5. Przyspiesza w rewelacyjny sposób regenerację naskórka. Zatem jeżeli niedawno zrobiłeś sobie tatuaż, sięgnij po maść właśnie z pantenolem. Żel aloesowy. Bardzo dobra substancja, która przyspiesza gojenie ranek, gojenie podrażnień. Zatem to dobrze, jeżeli Twój balsam po goleniu zawiera właśnie aloes. Oczar wirginijski. Popularny składnik bardzo wielu kosmetyków o charakterze leczniczym. Również przyspiesza gojenie ran, ma działanie przeciwgrzybicze. Bardzo dobrze, jeżeli wyciąg z tej rośliny zawiera Twój tonik po goleniu, Twój płyn do higieny intymnej, krem nawilżający. Kwas mlekowy. Nie każdy kwas jest potencjalną substancją drażniącą. Użyty w delikatnym żelu myjącym przyspieszy złuszczanie martwego naskórka. Naturalne oleje, masła, woski. Doskonale wygładzają, doskonale regenerują, doskonale odżywiają, utrzymują w nawilżeniu nasze skóry i włosy. Masło shea świetnie działa na paznokcie, z kolei naturalny wosk pszczeli ma działanie przeciwzapalne, a olejek rycynowy w doskonałym nawilżeniu utrzyma na przykład włosy na Twojej brodzie. Na koniec chciałbym Wam powiedzieć o substancjach, które brzmią groźnie z nazwy, natomiast mają fenomenalne działanie. Są to substancje ekologiczne, organiczne. Mowa tutaj o glukozycie decylowym i laurylowym. Znajdziecie je właśnie w takich ekologicznych produktach, w delikatnych żelach myjących, delikatnych szamponach. Przygotowałem sobie tutaj jeszcze takie ćwiczenie praktyczne. Chciałbym z Wami tutaj przeanalizować szybko skład żelu pod prysznic popularnej firmy, który jakiś czas temu kupiłem sobie na siłownię
i naturalnego szamponu. I teraz tak, jeżeli przyjrzymy się temu pierwszemu specyfikowi, no to bez, że tak powiem, zaskoczenia substancją pierwszą jest woda, natomiast już drugą wspomniane SLS-y, czyli sodium lauret sulfat w tym wypadku. To jest ta substancja, dzięki której włosy masz wrażenie, że mają trzykrotną objętość. Na otarcie łez widzę, że jest gliceryna, natomiast są też sztuczne barwniki. Także no chyba już sobie podaruję ten specyfik. Natomiast jeżeli chodzi o naturalny ekologiczny szampon, no to też bez oczywiście zaskoczenia, na początku jest woda, natomiast zawiera on wspomniany glukozyd decylowy, czyli to jest ta dobra, naturalna substancja pianotwórcza, a także wyciąg z aloesu. Także to zdecydowanie lepszy skład, przynajmniej nie ma żadnych wspomnianych potencjalnie szkodliwych substancji. Panowie, zachęcam bardzo do czytania składów kosmetyków, do poszerzania wiedzy w tym zakresie, co prowadzić będzie do bardziej świadomych wyborów. Mam nadzieję, że z mojego filmiku dowiedzieliście się dzisiaj czegoś ciekawego, czegoś praktycznego. Jeżeli podobał Wam się, zapraszam do tego, żeby zalajkować. Poniżej znajdziecie link do mojego newslettera. Jeżeli się na niego zapiszecie, jako pierwsi dowiecie się o dostępności moich nowych produktów. Dodatkowo otrzymacie fajne prezenty, także zachęcam do zapisu. I oczywiście śledzenia mnie na innych kanałach, na Instagramie, na Facebooku. Zajrzyjcie również do mojej brodatej grupy Brodacze Trójmiasto. Nieważne, że nie jesteś z Trójmiasta, zapraszam. Dzięki bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie.